Poprosiliście o audycję na temat cen materiałów budowlanych w 2023 roku i też z prośbą o ocenienie perspektyw tych materiałów. Od razu powiem, że jest to trudne, a ceny materiałów budowlanych zachowują się jak kolejka górska, jak rollercoaster i pokażę Wam również nie tylko na przykładzie tego wykresu, ale na podstawie innych danych, które pokażę. Dlaczego w ogóle ta ocena cen materiałów budowlanych jest trudna? Bo mamy kilka czynników i zupełnie czym innym jest cena taka zalecana, czy też sugerowana, podawana przez producenta materiałów budowlanych, czym innym jest to, co naprawdę zapłaci w składzie budowlanym i to w zależności od tego, na jaką skalę te materiały kupujesz i kiedy, a w dodatku też część cen materiałów budowlanych to są materiały i ceny kształtowane przez rynek światowy. Popyt na surowce, budownictwo czerpie przecież z różnych dziedzin gospodarki. I w dodatku jeszcze na to wszystko nakładają się rozmaite programy dopłat na przykład, o których też powiem i które zakłócają tę prawidłowość, jaka powinna być na rynku materiałów budowlanych, a to jest ważne dla rynku nieruchomości, bo jeżeli Ciebie interesuje w ogóle gospodarka, rynek nieruchomości, ceny mieszkań, ceny budowy domów, no to oczywiście subskrybuj ten kanał, sugerujcie nam również w komentarzach tematy, którymi chcecie, żebyśmy się zajęli. Dyskutujcie, zapraszam na szkolenia na Cement24.pl. Jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej o nieruchomościach, na naszą grupę Discord również zapraszam. No i teraz przechodząc do tych cen materiałów budowlanych, dlaczego powiedziałem, że są to ceny w ogóle światowe i dlaczego powiedziałem, że to przypomina trochę rollercoaster i tutaj właśnie pokażę pierwszy wykres, to są ceny stali, prętów stali zbrojeniowej. One są podane w juanach, bo tak Trading Economics w takiej walucie podaje te ceny, ale kurs juana jest dość stabilny. W Polsce ceny zachowywały się mniej więcej z tym samym wzorem. Zobaczcie, tu w ogóle jakaś szalona jazda, wyskoki w dół, spadek dramatyczny, znowu idziemy w górę, spadamy, odbijamy się, żeby znowu spaść. Teraz jakieś takie wyrównanie i trzęsienie ziemi na końcu, nie wiadomo, w którą stronę ten rynek pójdzie. W Polsce te przełożenie to było takie, że był okres, kiedy ceny materiałów budowlanych, ceny stali kształtowały się lekko ponad 3000 zł za tonę, potem nagle poszybowały ponad 9, żeby znowu po jakimś czasie wrócić do tych niższych poziomów. O co w tym wszystkim chodzi i dlaczego tak jest? No, stal, jak wiadomo, na przykład ruda żelaza zbytnio w Polsce nie występuje, więc nawet te nasze huty, jeżeli produkują jakąś stal zbrojeniową, to tę rudę muszą sprowadzać, już nie mówię o przytapie innej stali, ale po prostu no, to jest to towar importowany i ceny rudy żelaza zachowują się dość podobnie jak te ceny stali zbrojeniowej. Te pręty zbrojeniowe to taki dość ustandaryzowany wyrób, ale to nie jest jedyny asortyment stali, bo oprócz na przykład właśnie tego metali w ogóle używanych do prętów zbrojeniowych, to są jakieś metale używane w stolarkach okiennych, w różnych zastosowaniach i może się okazać na przykład, że okej, dobrze, teraz te materiały konstrukcyjne nie są sprzedawane, ale w jakichś krajach nagle jest prowadzona potężna termomodernizacja na południu Europy, gdzie wszyscy się teraz izolują, wymieniają okna i walczą z tym żarem, walczą o ochronę klimatu, można powiedzieć, i tam idą inwestycje, czyli jakiś rodzaj stali jest teraz mniej popularny, a jakiś rodzaj wyrobów zyskuje na popularności. Tak to też wygląda i to też zakłóca gospodarkę. Ale generalnie rzecz biorąc, tona prętów zbrojeniowych to tona prętów zbrojeniowych. Cena
jest zmienna, jak widać. Ile za nią zapłacisz, no to też zależy, jak jeszcze porozmawiasz ze składem. Ale zobaczmy w ogóle właśnie jak wygląda w składach budowlanych sytuacja. Grupa PSB to znacząca grupa Polskie Składy Budowlane, znacząca grupa handlująca materiałami budowlanymi. No i ona tutaj pokazuje taką dynamikę cen materiałów. I widzimy, że na przykład w tych pierwszych 6 miesiącach 2023 w stosunku do 6 miesięcy 2022 to są te słupki. Potężnie wzrosły ceny w branży cement, wapno, farby, lakiery, a płyty OSB i tak dalej spadają. Można nawet powiedzieć, bo ta linia taka, ten wykres niebieski znowu ta linia, to są ceny porównanie czerwca 2023 do czerwca 2022, gdzie widzimy znacznie większe spadki właśnie w tych płytach, dachach, rynnach niż były kiedyś i widzimy w ogóle, że jakby porównując czerwiec do czerwca, to więcej grup materiałowych jest na minusie niż było to, jeżeli porównujemy pierwsze półrocze do pierwszego półrocza danego roku. A jednocześnie warto sobie przypomnieć jeszcze raz, bo już to pokazywałem kiedyś, co się dzieje na polskich budowach. No i na polskich budowach widzimy ostatnie 12 miesięcy to jest po prostu dno, jeżeli chodzi o rozpoczynane budowy. I to jest wykres, który dotyczy nie tylko budów deweloperskich, ale również budownictwa indywidualnego. A budownictwa indywidualnego nie możemy lekceważyć, ponieważ produkcja mieszkań w tym budownictwie indywidualnym jest niewiele niższa, trochę niższa niż w budownictwie deweloperskim ostatnio, ale to jest jednak porównywalny poziom, czyli te dwie formy budownictwo deweloperskie i budownictwo indywidualne, tam inne formy, które mają marginalne znaczenie, od 12 miesięcy są, jeżeli chodzi o rozpoczynanie nowych budów na niskim poziomie, a w budownictwie i tym samym w kupowaniu materiałów trzeba pamiętać, że to jest zawsze jakiś taki ciąg zdarzeń, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że są nam potrzebne materiały do wykonania fundamentów, czyli właśnie na przykład ten beton plus ta stal zbrojeniowa, a później nam będą potrzebne materiały do wykończenia dachu, a w budownictwie indywidualnym są to często albo blachodachówki, albo dachówki, jakieś papy, różnego rodzaju krycie rynny, to ten naturalny ciąg zdarzeń trwa. I on nawet teoretycznie, technologicznie można to bardzo prędko wybudować, ale w praktyce musimy pamiętać, że na przykład budownictwo indywidualne w Polsce średni czas realizacji budowy budynku jednorodzinnego to jest 4 lata. Czyli takie przesunięcie, dzisiaj lejemy fundamenty, murujemy ściany, nadproża i takie ciężkie materiały używamy, powiedzmy w budownictwie, a potem dopiero za rok, może za 2 będziemy kupowali rynny, dachówki, a jeszcze później będziemy kupowali różne kable elektryczne, czy też materiały wykończeniowe, wanny, ten cały biały montaż, hydraulikę, zawory, rury, piece, różne rzeczy. To jest przesunięcie czasowe. Jeżeli dzisiaj mamy taki krach w budownictwie, jaki jest, to znaczy, że za rok czy 2 też nie będzie dobrze. I to powinno sugerować nam, że ceny materiałów będą miały dalszy trend spadkowy i tak jak widać tutaj będą bardziej spadać, znaczy tu w przypadku od razu powiem, ta analiza pokazuje, że one mniej rosną. Niektóre spadają, a niektóre po prostu wolniej rosną. Spowalnia ta dynamika. Ale tak jak powiedziałem, zawsze się może zdarzyć, że na przykład Unia Europejska, walcząc z klimatem, tak dofinansuje te kraje południa i tam faktycznie mamy takie ożywienie w tych termoizolacjach, że tam część materiałów
będzie zyskiwała zbyt, bo to jest rynek, jak powiedziałem, globalny. Druga sprawa, którą powiedziałem też na wstępie, to są ceny. Mówimy o cenach podawanych jako takie ceny zalecane. Trzymajcie się tej ceny, ale po ile są faktycznie te towary sprzedawane? Po pierwsze, w ogóle nie każdy należy oczywiście ze składów do grupy PSB i wiele materiałów kupujecie w takich mniej lub bardziej specjalistycznych hurtowniach. Ja nie mówię tutaj o supermarketach, tylko o takich hurtowniach, czy też u specjalizowanych dostawców różnego rodzaju materiałów. Tam robicie zakupy i prawda jest taka, oni mają od swoich dostawców duże upusty cenowe, mogą uzyskiwać duże marże, ale jeżeli jest tak mniej budów, taka mniejsza ilość budów zaczynanych, to oni wiedzą, przecież tak 2 lata temu mieliśmy, nasza sieć handlowa była nastawiona na obsługę na przykład 30 000 budów rozpoczynanych w ciągu miesiąca, czy też 25 000 budów rozpoczynanych w ciągu miesiąca. A co my mamy zrobić, jeżeli teraz zaczęło się 10 000 albo może 15 000 budów? Przecież to oznacza mniejsze zapotrzebowanie na to, co my, ten sprzedawca myśli sobie na to, co my sprzedajemy. No to wobec tego chcemy jednak mimo wszystko coś sprzedawać. Mamy obsługę, mamy leasingi samochodów na przykład, mamy koszty właśnie pracy, nie chcemy ludzi zwalniać, chcemy to utrzymać, no to co robimy? Aha, no to jest taki pomysł od razu bardzo często przychodzący do głowy, to my rozpoczynamy rabatowanie, obniżki cen. Czasami przy trudnym rynku to się kończy tak, że te obniżki cen to właściwie są takie, że sprzedaż jest praktycznie przy minimalnej lub wręcz nieistniejącej marży po to, żeby zachować płynność finansową, co szczególnie może się odbywać zresztą w takich miesiącach, kiedy już ten sezon budowlany jest trochę opadający. Tutaj też przypominam jeszcze raz, że ten sezon budowlany na różne materiały jest w różnym okresie, bo zazwyczaj na przykład dachy się częściej sprzedaje na jesieni niż w styczniu z materiałami tymi potrzebnymi na fundamenty może być inaczej, no bo w zasadzie mniej ludzi zaczyna roboty w grudniu niż w marcu lub kwietniu. Taka zazwyczaj jest kolej rzeczy. I pamiętając o tych cyklach, można negocjować te ceny z dostawcami materiałów, czyli to, co jest podawane oficjalnie w różnych badaniach, w różnych ankietach, w różnych danych podawanych przez producentów materiałów również niekoniecznie musi być przełożeniem na to, co ty kupując finalnie, a jeżeli kupujesz dużo, no to naprawdę masz możliwości negocjowania. Najważniejsze, że z tymi materiałami budowlanymi zakończyła się ta sytuacja, która miała jakiś czas temu, kiedy to były wręcz licytacje i wyrywanie sobie materiałów i kto pierwszy, ten lepszy, bo była trudna dostępność. Ale na początku powiedziałem jednak, że te materiały budowlane przypominają trochę, ten rynek materiałów budowlanych przypomina kolejkę górską, bo tak jest. I już na świecie ludzie się zastanawiają. Spójrzmy się na ten wykres stali jeszcze raz. I niektórzy się zastanawiają, dobrze, to mamy kolejkę górską, jakieś pętle, akrobacje ta kolejka wykonywała i pytanie jest, czy nas nie czeka kolejna akrobacja, kolejna pętla, taka, gdzie jedziemy głową do dołu na kolejce górskiej. Dlaczego tak się ludzie zastanawiają? Dlatego, że no, jest taki trochę mechanizm dość ciekawy. Z jednej strony mamy taką sytuację, że materiały budowlane drożeją, dlatego że wymagają droższej energii, niektóre surowce znajdują zbyt,
ale jak drożeją, no to wtedy ludzie mniej kupują, wtedy zmniejsza się produkcja tych surowców niezbędnych do produkcji materiałów budowlanych, no to wtedy się robi nagle, że aha, jeżeli nagle gdzieś jest jakieś ożywienie, to tych materiałów budowlanych dostępność spada, no i wtedy one mają tendencję do drożenia. Sytuacja jest niestabilna. Eksperci światowi twierdzą, że ten 2023 i 2024, może nawet 2025 rok mogą być ciekawe na rynku materiałów budowlanych. Kiedyś przewidywali, że w ogóle ten 2024 rok to będzie taki dołek i taka równina na tym rynku materiałów budowlanych, ale właśnie z tych różnych powodów, o których wspomniałem, czyli tego takiego szarpania się gospodarki i w dostosowaniu się do jej potrzeb i w wrzucaniu czasami jakichś programów. Ja już nie mówię tylko o Unii, bo nawet chociażby w skali Polski nagle wchodzi program bezpiecznego kredytu. Na razie na ten program deweloperzy nie zareagowali gwałtownie zwiększeniem ilości rozpoczynanych budów. Nawet wręcz w ogóle nie zareagowali, można powiedzieć. Ale to nie jest powiedziane, że w końcu kiedyś na ten program nie zareagują i nie rozpoczną nowych budów. Na razie ich reakcja ograniczyła się do tego, aha, to podnieśmy ceny na to, co mamy i wyprzedajmy na razie to, co mamy i dostosujmy się do progów tego kredytu. Krótko mówiąc, sytuacja jest dynamiczna i nie można postawić takiej jednoznacznej oceny, że ten rynek materiałów zaraz rąbnie albo zaraz się odbije. Jeżeli masz się budować, jeżeli się budujesz w tej chwili i stać się na tą budowę, to ja sądzę, że jest to dobry okres na wykorzystanie właśnie tej sytuacji, na twarde negocjowanie warunków dostaw, na sprawdzanie warunków u kilku dostawców, na negocjowanie cen, bo naprawdę może się okazać, że niektórzy mają jakiś problem z płynnością finansową albo po prostu mają potrzebę obrotu, nie chcą pozwolić, żeby konkurencja ich przejmowała rynek, rozpoczyna się walka cenowa między niektórymi dostawcami, tymi niższego szczebla i wtedy warto jest po prostu kupować te materiały i budować po prostu. Tak to jest. Słuchajcie, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, subskrybujcie ten kanał, sugerujcie nam w komentarzach audycje. Zapraszam na szkolenia na symen24.pl i cóż, trzymajcie się, budujcie się i mam nadzieję, że sytuacja na rynku nieruchomości i w budownictwie będzie poprawiała się. Cześć, trzymajcie się.